Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj dotarliśmy do takiej starej szkoły. Cała jest zapleśniała, ale jeszcze ma mnóstwo w sobie potencjału. Jesteśmy na parterze. Na razie widzimy tutaj szafki, w których najprawdopodobniej uczniowie przebierali się. Czyli tutaj w tym korytarzu również była od razu szatnia. Tutaj pierwsze pomieszczenie. Zapewne była to klasa. Zobaczcie te charakterystyczne żyrandole z lat 70., 80. i okna, które teraz walczą z zielenią, która na siłę chce się tutaj wedrzeć. Tutaj mamy stary kosz, być może trochę późniejszy. No i podłoga cała w takich gumolitowych kafelkach. Farba odpada już, ale możemy zaobserwować tutaj poszczególne inne szafki, w których przechowywano ubrania. Strasznie zgnite wszystko jest. Tu mamy ubikację. Tu mamy również ubikację. Wejdę sobie randomowo do tego. Niestety wszystko jest zniszczone. Cały obiekt jest pęknięty, popękany. Grozi tak naprawdę zawaleniem. Jak wszedłem do tego pomieszczenia, tutaj czułem takie ugięcie. I tutaj od razu nam jawi się sala gimnastyczna. Mała sala gimnastyczna. Trzeba bardzo uważać, ponieważ pod spodem jest podpiwniczenie, z tego co słyszałem, a są pęknięcia. Tutaj ta sala gimnastyczna raczej była czymś takim zastępczym. Być może był tutaj WF, ponieważ świadczą o tym te teraz charakterystyczne drabinki z tamtych lat. Naprawdę świetnie to wygląda. Tutaj jakieś tunele. Te tunele ciągną się jakiś fragment, spory nawet, ale głównie chodziło o to, żeby poprowadzić ciepłą wodę bądź wodę do kaloryferów, które są zerwane, ale właśnie były pod tymi oknami. Tutaj mamy charakterystyczny wałek, tak zwaną lamperię. Zobaczcie, jak to wygląda. Na tym zapewne ćwiczono. Być może ćwiczenia korekcyjne. A tutaj, w tej szafie, najprawdopodobniej pan WF-ista trzymał swoje przyrządy, czyli piłki, skakanki. Całkiem możliwe, że tego typu aktywność była tutaj wykonywana w tej małej, aczkolwiek bardzo przytulnej sali gimnastycznej. Kiedy zadzwoni dzwonek i wszyscy wybiegną na przerwę, musieli się przeciskać tutaj tymi korytarzami i wchodzić do poszczególnych sal w zależności jaki był plan lekcji.
Tutaj szerokie drzwi. Prąd. Tutaj jest główne wyjście. Wejście na plac zabaw bądź boisko. A tamtym, którym żeśmy weszli, to było takie boczne. Można powiedzieć techniczne, ale zazwyczaj to ono było otwarte. Kolejna sala. Zobaczcie tutaj na to pęknięcie. Świadczące, że budynek naprawdę jest w złym stanie. Pęknięcia łączą się również z podłogą, więc sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Tutaj kolejna sala. Całkiem możliwe, że właśnie w tym miejscu był pokój nauczycielski, para, grzyb, czarna pleśń. Albo był tutaj gabinet dyrektorski. Całkiem możliwe. Świadczą o tym te lampy, które wyróżniają się na tle innych lamp w tym obiekcie. Niegdyś niesamowita kanapa, na której być może, jeżeli była w tym samym miejscu, siadały panie, które pilnowały na przerwach uczniów. Podejdę sobie tam, gdzie Ola poszła. Tu mamy, być może w tym miejscu właśnie, sądząc po tych drzwiach, był sklepik. Taki sklepik po prostu. No, ale zobaczcie tutaj. Tutaj te pęknięcia już są naprawdę znaczne. Ten obiekt grozi zawaleniem. Ale powracając do meritum sprawy, tutaj najprawdopodobniej sprzedawano jakieś paluszki, może oranżady. We wszystkich pomieszczeniach panuje dziwna atmosfera, zapach pleśni. Jest to bardzo wyczuwalne. Olu? Tak. Fajnie. No fajnie, ale Idziemy. tak smutno, nie? Tak, tak. Taka nieduża szkoła i za duża na taką miejscowość. Szkoda troszeczkę, Przecież naprawdę ta sala szkoda. gimnastyczna jest jak jedna z normalnie większych sal. To ona jest bardziej do ćwiczeń niż do grania w cokolwiek, bo wiszą lampy. Właśnie tak myślałem, że to jest kwestia jakichś ćwiczeń korekcyjnych, czegoś takiego. No, Idziemy na górę? tak. Jak słyszeliście, idziemy teraz na górę. Zazwyczaj umiejscowienie klas pierwszych od 1 do 3, jeżeli szkoła była liczna, było umiejscowione te klasy na dole, tak żeby pani, która tutaj siedziała, miała kontrolę nad tym, co dzieje się na przerwach. Myślę, że tak mały korytarz bez problemu zasilał tą szkołę, ponieważ te dwie klasy, może pierwsza, druga klasa była tylko na dole. Pójdziemy teraz po tych schodach z Lastrico. Jest to jeden z elementów przeszłości z tymi typowymi barierkami. Pójdziemy do góry. Jak już wiele razy dzisiaj wspomniałem, szkoła jest w bardzo kiepskim stanie technicznym. Całkiem możliwe, że
już wtedy ta sytuacja była. Słyszę pszczoły. Słuchajcie, okazuje się, że uczniowie na każdym z pięter mieli szatnie na korytarzach. W tych samych korytarzach, w których odbywały się przerwy. Tutaj widzimy kolejne 3, a nawet 4 klasy. Bardzo małe zresztą. Zobaczcie tutaj. Znów te same żyrandole. Fragmenty ładnych, można sobie wyobrazić. Firan, zasłon. Być może właśnie w tym miejscu było biurko, a tutaj mamy haki po tablicy. Zobaczcie, to są haki po tablicy. Tu i tu. A w tym miejscu całkiem możliwe, że jeżeli ta szkoła jeszcze funkcjonowała w latach, powiedzmy, 90., był krzyż. No i tutaj szafa, w której pani trzymała przybory do lekcji, książki, być może miała tu jeszcze inne przybory. Idziemy dalej. Kolejna klasa bardzo mikroskopijnych rozmiarów. Wszędzie unosi się zapach pleśni i grzyba. Wolę zapach pleśni i grzyba niż zapach szkoły. Masz rację. Szkoła miała specyficzny zapach. Zawsze. Nie znoszę tego zapachu szkoły. U mnie to zawsze był zapach lizolu tak naprawdę. No gdzieś tam może tak, ale głównie zapach taki specyficzny, no nie wiem. Jest coś w tym. Tutaj kolejna klasa. Również zachowanymi żyrandolami i miejsce po tablicy. Przejdę sobie tutaj, aczkolwiek to miejsce naprawdę jest niebezpieczne. Myślałem, że to jakaś charakterystyczna butelka, ale nie nosi żadnych śladów. Tu kolejna, troszkę lepiej zachowana szafka, witryna na przybory. I gdzieś tam na ostatniej półce ślady gniazda ptaka. Tak samo tam mamy ślad gniazda. Idziemy dalej. Tutaj te szafki są lepiej zachowane. Mam wrażenie, że idąc tutaj, ta ściana jest lekko przesunięta w tą stronę i jest taki poziom niezachowany tej szkoły. Tu mamy najprawdopodobniej, tu była szatnia. Tu była również szatnia. Mamy tutaj taki prowizoryczny wieszak. Nie będę wchodził tutaj, bo jest tu bardzo duże stężenie pleśni. Tutaj ubikacja zapewne była. Tu kolejne pomieszczenie. Tu mnóstwo szczurzych odchodów albo mysich, ale szczerze mówiąc, raczej nie ma tu już nic do jedzenia. I ostatnia klasa, którą Wam pokażę, można nazwać tę klasę biologiczną, ponieważ mamy mnóstwo paproci i niesamowity, przepiękny wałek wkomponowany w resztę ściany, która jest chyba tutaj najlepiej zachowana. Okna, szerokie okna, w które zawsze siedząc w ławce spoglądałem i odliczałem
godziny, minuty, sekundy, milisekundy do dzwonka, a tak naprawdę wyliczałem je do wyjścia ze szkoły. Tak. I tutaj znowu ta witryna, w której przechowywano całkiem możliwe, że książki. Miejsce po tablicy i faktycznie tutaj u góry albo tu jest jeden gwóźdź, więc myślę, że ta szkoła raczej pamiętała, kiedy wisiało tutaj godło Polski, ale zapewne bez korony. Ale to wygląda, słuchajcie. Te mury są przesycone uczniowskim cierpieniem. Właśnie tutaj ktoś zaglądał przez te wszystkie szyby i odliczał czas do wyjścia. Niesamowite. Gdzieś na zewnątrz musiało coś zdechnąć, Dlaczego? bo tutaj są roje, po prostu roje much. Więc coś musiało paść pod spodem. Możliwe, no. Tutaj w wywietrzniku chyba gniazdo jakieś było, widzisz? Dużo jest tych gniazd, wiesz? No, czyli tak w szczególności- miarę spokojnie miały zwierzę. Tak, w szczególności gdzieś, w szczególności w obszarze na tym pierwszym piętrze. Okej. Tutaj były mieszkania obsługi. Tak, ewidentnie tutaj były mieszkania. Czyli to pomieszczenie. Tutaj mamy piec. Stary piec. Boiler. Taka kuchenna lampka. Co to? A to burczy mi w brzuchu. I przedpokój lata 80. Sądząc po pastelach bardzo popularnych w latach 80. Przyszły one z NRD. Tu mamy kolejne pęknięcia. Wejście do łazienki, w której został już tylko zlew i odrapana lamperia. I znowu gniazdo. Czyli pomieszczenia tutaj z boku umieszczone to są
mieszkalny. Tam przez chwilę myślałem, że jest coś zapalone, ale tu jest wejście na dach po prostu. Kolejny boiler. Może mieszkał tu jakiś woźny opiekujący się tą szkołą. Tu kolejne mieszkanie. Łazienka. Analogiczne do tego na dole. Duży pokój. Tutaj pokój dziecięcy. Bardzo malutki, wręcz klaustrofobiczny. Tu ewidentnie widać, że była meblościanka. I całkiem możliwe, że stała tu dosyć długo. Często malowało się w ten sposób, że meblościanka stała, zasłaniało się jakimiś kocami, a malowało się naokoło meblościanki, tak jak właśnie tutaj. I analogicznie, a tutaj imprezy kiedyś były. I tu kolejna łazienka, kuchnia, przepraszam. Dobrze. Będziemy stąd wychodzić. Na dach nie będę chodził, ponieważ widziałem jego stan, więc niech zrobią to inni śmiałkowie, a ja schodzę na dół. Ola? U góry jest analogicznie to samo. Tylko ślady po smakołyszach. Aha. Okej. Dobra. Nie mogliśmy sobie podarować, żeby nie zejść do piwnicy. Mamy tu mnóstwo rzeczy przydatnych na potem. Nie wiem, czy mi się uda to przycisnąć. Jakieś kompoty. Mnóstwo kompotów. Całkiem duży asortyment. Książki właśnie. I bojlery. W bardzo dużej liczbie bojlerów. Stare zegary. Następnie piece, gdzie palacz w okresie zimowym schodził, żeby zagrzać. Jeszcze mnóstwo drewna tutaj jest. Mnóstwo tego drewna. Tamtędy pewnie przychodził węgiel. Ale te piece, zobaczcie, jakie to są monstrualne wielkości piece. A tam pomieszczenie na węgiel ze śladowymi ilościami jeszcze węgla. Dobra. Tutaj zobaczmy sobie na to. Matematyka. O, to jeszcze idzie, nie? Taką. No, taką jeszcze idzie, ale życie szkoły. Czasopisma, miesięcznik życie szkoły. Zobacz. Ugryzione przez myszy. A nie mam rękawiczek. Ale jak zwykle stek bzdur. Takie małe litery. Po to, żeby właśnie. nikt tego nie mógł przeczytać chyba, wiesz? A czytał ktoś to kiedykolwiek? Nie wiem. Ale mamy coś, co możemy przeczytać.
I świadczy o tym, że faktycznie ta szkoła to jest koniec lat 70. Magazyn Życie Szkoły z 1977 roku, styczeń. I zerknę, co tam w środku może być. Metodyka nauczania. Coś, co dzisiaj już nie istnieje w takiej wersji jak w tym czasopiśmie. Ale tu widzimy dziewczynki, które z klasy 3A, które robią tak zwane gazetki. Coś kiedyś bardzo popularnego. Któż nie robił gazetek w tamtych czasach? Wiesz co, do dzisiaj się chyba robi gazetki. No, znaczy ja już tego tak naprawdę nie pamiętam. One chyba w innej formie teraz występują, wiesz? No, w innej formie. A tu mamy nauczanie geografii, okładka. Różne drogi nauczania geografii. No, z tymi to już nie bywa teraz z tą geografią. Tu też mamy ogromny boiler. Zachowały się te egzemplarze, ponieważ oni już wtedy, gdzieś tam powiedzmy w latach 80. czy 90. Palili to. Ale wiesz co, no jest kocioł węglowy, więc myślę, że mogli tym rozpalać, wiesz. No, chyba tak, wiesz. No. Dobrze, słuchajcie, tu jeszcze na koniec Wam pokażę słoik z ogórkami. Czy one byłyby jeszcze dobre? Myślę, że tak. Nie wiem jak Wy, ale my właśnie skończyliśmy zajęcia i Na całe szczęście. słyszycie ten dzwonek, więc musimy iść do domu. Znaczy chcemy, uciekamy do domu. Cholera, jasna. Powiem Ci, że dla mnie szkoła to było coś najgorszego, powiem Ci. Jak nawet widzę nauczycieli teraz z moich podstawówki na przykład, Brzuch Cię boli? to ja lubię, oni jakby, to nie są źli ludzie, wiesz o co chodzi, ale cały system szkoły był czymś okropnym po prostu, To czymś też nie tragicznym jest po prostu. rewelacyjne, ale
Nigdy więcej szkoły. Trzymajcie się. Cześć. Wolność. Szybko, pani idzie. Pani idzie. Zaintrygowało cię coś? Zaintrygowało cię coś? Wiesz co, jak ktoś by chciał tutaj eksplorować dyskretnie, to po tych płytkach się nie da. Każdy krok jest słyszalny i one się łamią po prostu. I one tak stwardniały, bo przecież to jest gumolit w kawałkach. Nieźle, naprawdę nieźle. No. Idziemy na dół?